Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie z tytułu tego odcinka, to nie wiem, ale iloraz inteligencji rośnie stopniowo o około 0,3 punktu na, uwaga, rok. To w sumie tyle w skrócie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobra, to oczywiście żart. Nigdy w życiu odcinek naukowego bełkotu tak szybko się nie kończył. Po prostu, jeżeli ktoś pilnie potrzebował odpowiedzi, to ją uzyskał i jeżeli ma ważne rzeczy do załatwienia, to może do tych ważnych rzeczy wrócić. Natomiast jeżeli wy macie czas, żeby posłuchać o inteligencji, a w zasadzie o jej ilorazie, albo już jesteście zaintrygowani, co mogę więcej powiedzieć, no to możecie już zacierać rączki na kolejną porcję ciekawostek i faktów, bo mam o czym opowiedzieć. Zanim jednak zacznę, to chciałem podziękować komuś, kto jest odpowiedzialny, w zasadzie był odpowiedzialny za to, żeby wysłać mi przedpremierowo tę książkę, czyli komuś prawdopodobnie z wydawnictwa, bo ten odcinek został zainspirowany jej lekturą, a jest to pozycja bardzo odświeżająca. Opisuje mózg jak urządzenie i jest takim manualem, instrukcją, co sprawia, że czyta się z bardzo dużym zainteresowaniem. I generalnie polecam. Link do niej znajdziecie w opisie. Pomyślałem, że jeżeli znajdę jakąś książkę, to od czasu do czasu nie zaszkodzi, jeżeli to powiem. Tak więc powiedziałem, teraz jeszcze będzie intro, a potem zacznie się zasadnicza narracja. Na początek, jak to zwykle bywa, definicje, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o czym dzisiaj rozmawiamy, o czym dzisiaj będę do Was mówił. No więc zgodnie ze słownikiem języka polskiego inteligencja to albo zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy, umiejętności w sytuacjach nowych, albo ogół ludzi wykształconych i wykonujących zawodowo pracę umysłową. Oczywiście nas będzie dzisiaj dotyczyło, czy interesowało to pierwsze znaczenie i od razu trzeba zaznaczyć, że słownik języka polskiego nie jest tutaj wystarczająco precyzyjny i nie możemy po prostu przejść do porządku odcinka nad tą definicją, którą można by uprościć, że jest to zdolność, to znaczy inteligencja, analizy otoczenia i reagowania na jego zmiany. Między innymi dlatego, że naukowcy coraz częściej mówią nie o inteligencji, a o inteligencjach. Słyszeliście pewnie o nich. Taka najczęściej stosowana klasyfikacja Gartnera wyróżnia inteligencję językową, przyrodniczą, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, czyli społeczną, intrapersonalną, czyli refleksyjną oraz ruchową. Czasami dołącza się do tego jeszcze 9. inteligencję egzystencjalną. Dlaczego? Dlatego, że niekoniecznie ktoś, kto ma wysoki poziom, powiedzmy, inteligencji muzycznej, musi mieć wysoki poziom tych innych rodzajów inteligencji, a wrzucenie wszystkiego do jednego worka jest niewiele mówiące albo zbyt upraszczające. Tylko zapyta ktoś słusznie, co to znaczy wysoki poziom inteligencji? No więc pomiary tej właśnie cechy człowieka mają już dosyć długą historię, bo 115-letnią historię. Wszystko zaczęło się w 1904 roku, kiedy francuski badacz nazwiskiem Binet stanął przed zadaniem, które mu wyznaczono, aby określić, czy dzieci rozwijają się prawidłowo. To znaczy nie tyle określić, co znaleźć sposób na określenie takie jednoznaczne, wymierne i powtarzalne, czy dzieci rozwijają się tak, jak powinny. No i co Binet zrobił? Sformułował bardzo dużo pytań, które uszeregował według rosnącej trudności, dał do rozwiązania dzieciom w różnym wieku i dzięki temu tak jakby skalibrował swój test. To znaczy był w stanie określić, oczywiście średnio, wszystko tutaj będziemy mówić o średniej, jakie zadania powinno umieć rozwiązać poprawnie dziecko w danym wieku. I teraz mógł dzięki temu określić wiek umysłowy dziecka i ocenić, czy młody człowiek rozwija się prawidłowo, gdy jego wiek umysłowy odpowiada wiekowi biologicznemu, z opóźnieniem, gdy wiek umysłowy jest niższy niż biologiczny, albo szybciej niż normalnie, wówczas wiek umysłowy jest wyższy niż biologiczny. W 1912 roku zaś William Stern wprowadził wzór, który brał poprawkę na wiek dziecka, bo różnica roku, jeżeli chodzi o rozwój, jest dużo większa, kiedy dziecko ma 2 lata, niż kiedy ma lat 12.
Wzór ten sprawiał, że niezależnie od tego, kiedy dziecko było badane, wynik równy 100 był wynikiem granicznym. To znaczy takim, że wyniki niższe oznaczały rozwój wolniejszy, a wyniki wyższe szybszy niż szeroko rozumiana norma. I tak zostało do dziś. To znaczy testy IQ są konstruowane tak, że średni wynik w populacji wynosi 100. Oczywiście na przestrzeni lat wzory się pozmieniały, m.in. po to, że można było policzyć inteligencję dla osób dorosłych. Pozmieniały się także poglądy na inteligencję, ale ja nie będę dzisiaj mówił ani o historii tych poglądów, ani o historii samego testowania ilorazu inteligencji, chociaż to jest ciekawy temat na odcinek i podejrzewam, że do tego jeszcze wrócimy, jestem praktycznie pewny, że wrócimy. Niemniej dzisiaj głównym celem mojej opowieści jest przedstawienie Wam historii wartości ilorazu inteligencji, średniej wartości ilorazu inteligencji, bo tak średnia wartość ilorazu inteligencji na przestrzeni ostatnich dekad ma bardzo ciekawą historię. To znaczy, cały czas wynosiła ona 100, bo tak są konstruowane te testy, żeby średnia wartość w populacji wynosiła 100, tylko to 100 co innego oznacza. To znaczy, gdybyśmy mogli poddać tak jakby wstecz współczesnym testom przeszłe pokolenia, albo tym starym testom poddać w przód niejako te przyszłe i nawet współczesne pokolenia, to mogłoby okazać się coś ciekawego. I w sumie tak zrobiono. Okazało się, że iloraz inteligencji jednostajnie, stopniowo, niemal liniowo rośnie na przestrzeni ostatniego stulecia w tempie około 2,7-3 z małym kawałkiem punktu IQ na dekadę. 0,3 mniej więcej punktu rocznie i mówiąc rocznie mam na myśli rzeczywiście, że w odstępie 12 miesięcy można uchwycić ten wzrost już. Taki efekt, takie zjawisko zostało po raz pierwszy zaobserwowane przez niejakiego Jamesa Flynna i dzisiaj nazywane jest właśnie efektem Flynna. I to efekt Flynna jest dzisiaj w epicentrum odcinka. Czyli jeszcze raz, wzrost IQ o około 3 punkty na dekadę przy wzięciu poprawki na rosnącą trudność testów to inaczej efekt Flynna. Ludzie na początku XX wieku według współczesnych standardów mieliby średnie IQ na poziomie 60, 70 lub, patrząc z drugiej strony, przeciętny przedstawiciel Homo sapiens miałby według pierwszych testów IQ iloraz inteligencji na poziomie 130, 140. I gdybyśmy mieli spojrzeć na te obserwacje tak w oderwaniu od kontekstu historycznego i znaczenia tych liczb czy zmian, jakie zachodziły na świecie, to moglibyśmy powiedzieć, że według współczesnych standardów 100 lat temu większość populacji była niedorozwinięta intelektualnie, albo w drugą stronę, że według standardów z początku XX wieku wszyscy dzisiaj żyjący ludzie niemal, albo prawie wszyscy, czy średni współczesny człowiek klasyfikowałby się do mensy, czyli do grupy, która teoretycznie powinna zrzeszać 1% najinteligentniejszych osób w populacji, a dolnym wynikiem testu IQ, który upoważniałby do przystąpienia do mensy, jest właśnie 130. Oczywiście ani jedno, ani drugie stwierdzenie nie jest w żadnym wypadku prawdziwe i dzisiaj postaram się wytłumaczyć, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, kiedy mówimy o efekcie Flynna, z czego wynikają te zmiany i żeby to zrozumieć, żeby móc do tego podejść w sposób taki merytoryczny, to musimy przemodelować nieco pytanie z tytułu odcinka i zastanowić się raczej, czy inteligencja jest dziedziczna. No, bo wtedy moglibyśmy na przykład mówić o ewolucji, o zmianach w genach itd., itd. Jako takie, powiedzmy, pierwsze z brzegu wytłumaczenie, które komuś może przyjść do głowy. No to jak? Jest dziedziczna? No więc kiedy bada się dzieci, to do pewnego wieku odpowiedź brzmi raczej tak. A potem ta odpowiedź się zmienia na oj, zdecydowanie tak. To tak zwany efekt Wilsona. Kiedy mierzymy dziedziczność inteligencji, uzyskujemy słabą korelację dla dzieci kilkuletnich, a następnie bardzo wyraźną korelację dla nastolatków i dorosłych. Badania są tu zgodne, natomiast szacunki udziału genów są dosyć rozbieżne. Od 20-30% do 85%, nawet 90%. Choć muszę przyznać, że zdecydowanie częściej spotyka się w literaturze te wartości wysokie, 80 kilka procent.
Zanim przejdziemy dalej, pewna ważna uwaga odnośnie tego, jak należy rozumieć te procenty. To znaczy, mówiąc na przykład, że inteligencja ma podłoże genetyczne w 75%, czy jest dziedziczna w 75%, bo mniej więcej taka jest średnia wartość z tych najczęściej przytaczanych współcześnie wartości liczbowych, nie mamy na myśli sytuacji na przykład takiej, że jeżeli rodzice mają IQ 100, to dziecko ma tak jakby z urzędu w genach 75 i potem może więcej zyskać na przykład w ciągu życia. Nie. To znaczy, że 75% wariancji w populacji można wytłumaczyć z wykorzystaniem genów, czy opierając się o geny. Brzmi niezrozumiale, ale wcale takie niezrozumiałe nie jest. Już staram się to niejako inaczej przedstawić. Powiedzmy, że badamy dwie osoby. To jest oczywiście sytuacja uproszczona, ale ona nam powie mniej więcej, jak te procenty rozumieć. I jedna osoba ma IQ 110, a druga osoba ma IQ 100. Różnica 10 punktów IQ. I teraz 75% oznacza, że z tych 10 punktów mniej więcej 7,5 możemy przypisać genom. 7,5 z 10 punktów różnicy. I to oczywiście uproszczenie, to jest uśrednione, ale tak te procenty należy rozumieć i wyposażeni w taką wiedzę możemy więc wrócić do meritum. Ta duża dziedziczność inteligencji znajduje swoje potwierdzenie chociażby w tym, że zwykle kiedy bada się iloraz inteligencji rodzeństwa, to bliźnięta jednojajowe, czyli takie, które mają identyczny materiał genetyczny, mają różnicę pomiędzy tymi ilorazami wynikającymi z testów mniejszą niż bliźnięta dwujajowe, które są do siebie genetycznie tak podobne jak zwykłe rodzeństwo, a bliźnięta dwujajowe wypadają, można powiedzieć, bliżej, czyli różnica jest mniejsza niż w przypadku zwykłego rodzeństwa. Ale w każdym z tych przypadków, kiedy dochodzi do sytuacji, że rodzeństwo jest wychowywane osobno, czyli zostało na jakimś etapie swojego życia rozdzielone, to różnica rośnie. I bardzo dobrze, bo oznacza to, że wpływ na inteligencję ma też środowisko, ma też historia życia danego osobnika. Dlaczego mówię bardzo dobrze? Dlatego, że gdyby przyszło nam wyjaśnić efekt Flina tylko na podłożu genetycznym, to moglibyśmy mieć niemałe problemy, bo taka drastyczna zmiana, a 30 punktów IQ to jest naprawdę duża różnica, zresztą ponad 30 punktów na przestrzeni zaledwie 4 generacji, mogłoby być problematyczne wyjaśnienie tego w oparciu tylko i wyłącznie o geny, bo zwyczajnie ani ewolucja, ani dobór naturalny tak szybko nie działają. Trzeba więc znowu zmienić roboczy tytuł tego odcinka i zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie wyjaśnić, jakie zmiany w kulturze, czy mówiąc nawet szerzej w środowisku, doprowadziły do tego, że średnie IQ rośnie. Czy jesteśmy wytłumaczyć w stanie efekt Flina opierając się o czynniki środowiskowe? I na szczęście odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. W 1900 roku szacuje się, że zaledwie 3% populacji wykonywało prace, które określano jako intelektualnie wymagające. Dziś ten odsetek wynosi ponad 35%. Można by rzec, że popyt na inteligencję wygenerował podaż. Na przestrzeni ostatniego stulecia ludzie mają stopniowo coraz więcej lat szkolnej edukacji za sobą. Co więcej, rodziny są mniej liczne, co przekłada się na to, że więcej czasu poświęca się dzieciom, czy konkretnie więcej czasu rodzica, zaangażowania rodzica przypada na konkretne dziecko. Potwierdza to choćby fakt, że zwykle to pierwsze dziecko ma najwyższy iloraz inteligencji spośród rodzeństwa. Różnica wynosi zaledwie kilka punktów, między 2 a 3, ale jest statystycznie istotna. No i jest jeszcze kwestia odżywienia. Obecnie coraz mniejszy odsetek ludzi jest słabo odżywiony. Widać na przykład w tym, że stajemy się coraz wyżsi. To znaczy dzisiaj średni wzrost jest o 10 cm większy niż jeszcze 30 kilka lat temu. A to jest dosyć ciekawe, bo zauważono, że osoby wyższe notują w testach na inteligencję wyższe wyniki. Jakby tego było mało, to na przestrzeni ostatnich 150 lat według szacunków zwiększył się średni rozmiar czaszki, co znaczy, że mógł się również zwiększyć średni rozmiar mózgu. Może to być tylko przypadkowa korelacja, co nie zmienia faktu, że postawienie hipotezy, iż może mieć to związek z efektem Flina, jest przynajmniej na miejscu. Jakby tego było mało, to już po raz drugi jakby tego było mało, to zauważono też, że na przykład dieta
bogata w wielonienasycone kwasy tłuszczowe u dziecka koreluje również z tym, że to dziecko jako dorosły ma wyższe wyniki IQ, a w wielu krajach wzrost jakości wyżywienia, czyli spadek tego odsetka osób niedożywionych, występował praktycznie w tym samym czasie, kiedy najsilniej obserwowano wzrost w ramach efektu Flynna, czyli kiedy najszybciej to IQ w danej populacji czy w danym narodzie rosło. Z drugiej strony, kiedy matka w czasie ciąży doświadcza stresu albo choruje, to bardzo często dzieci mają średnio niższe IQ, kiedy dorosną. Jednak na koniec zostawiłem coś, co mnie po prostu zszokowało. Taki czynnik, którego ja bym się nie spodziewał. Jod. Tak, jod. Ten pierwiastek. Jod, który od jakiegoś czasu jest masowo dodawany do soli kuchennej i która to praktyka jest według badaczy odpowiedzialna za średni wzrost ilorazu inteligencji na świecie o 12,5 punktu. Oszałamiająco dużo. Dlaczego? Dlatego, że niedobór jodu objawia się m.in. opóźnieniami w rozwoju intelektualnym i masowo dodając go do diety ludzi na praktycznie całym świecie, masowo walczymy z tym niedoborem i masowo poprawiamy poprzez suplementację wyniki testów inteligencji. Dodatkowo poznanie przyczyn różnych chorób, takich jak fenylketonuria, pozwala ograniczyć ich niszczący wpływ na umysł. I akurat nawet w tylko tym konkretnym przypadku mogło to przełożyć się nawet na 10 punktów IQ, oczywiście średnio, więcej w populacji świata. Za część tego efektu może też odpowiadać rosnąca popularność samych testów. Okazuje się, że kiedy ta sama osoba rozwiązuje ten sam test drugi raz, to wypada zauważalnie lepiej. Zyskuje tak 5-6 punktów przy ponownym podejściu do testu, więc jeżeli się rozwiąże dużo testów na inteligencję, czy dużo testów inteligencji, to się lepiej w tych testach wypada. Czy więc to możliwe, że efekt Flynna to jest po prostu jakaś ułuda? Czy to przypadek? Naukowcy raczej tak nie sądzą. I generalnie to jest nawet dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że rozdzielenie tych czynników genetycznych i środowiskowych inteligencji dobrze współgra z takim nurtem w nauce, który dzieli samą inteligencję na płynną i skrystalizowaną, czyli inaczej mówiąc wrodzoną i wynikającą z doświadczenia. Każdą z nich próbuje się mierzyć innym testem i ciekawą kwestią jest to, że ta pierwsza w późniejszych latach życia maleje. Jednak w testach inteligencji ogólnej spadek nie jest zauważalny. Dlaczego? Ano dlatego, że w pewien sposób nadrabiamy to wszystko doświadczeniem. I tu jeszcze taka ciekawostka, bo z wysoką inteligencją współwystępują, korelują pewne ciekawe cechy charakteru, których możecie poszukać u siebie, tak właśnie być może dla zabawy. I podkreślam tutaj słowo współwystępują, to znaczy nie wiadomo, czy te cechy są skutkiem, czy przyczyną wysokiej inteligencji, czy to jest zupełnie przypadkowa korelacja. To znaczy nie mówię, że to jest przypadek, bo raczej uważa się, że jest tutaj jakaś zależność przyczynowo-skutkowa, niemniej nie jest ona jeszcze naukowo potwierdzona, a przynajmniej to potwierdzenie jest akceptowane, niemniej do rzeczy. Jakie to cechy? Na przykład większe spożycie alkoholu, większa podatność na uzależnienia, większa podatność na próbowanie substancji psychoaktywnych, różnych narkotyków, bycie nocnym markiem, upodobanie do czarnego humoru i późniejsza utrata dziewictwa. Warto też tutaj wspomnieć o karmieniu piersią, to znaczy osoby, które za dziecka były karmione więcej i dłużej w wieku dorosłym mają zwykle wyższy iloraz inteligencji. To oczywiście tylko wycinek tego, co można powiedzieć o inteligencji. Cała masa kontrowersyjnych tematów tak naprawdę dopiero tutaj by się zaczęła, gdyby ten film mógł trwać 2 godziny. Ale nie mam siły, żeby zrobić 2-godzinny film, więc z mocnym postanowieniem stwierdzam, że do tematu jeszcze w przyszłości wrócę. Powoli zbliżamy się do podsumowania. Na koniec przypominam, dobra książka, link w opisie. I koniec tego filmu już nieodwołalnie się zbliża. Na koniec 2 kwestie, które moim zdaniem powinny się w takim odcinku znaleźć. Po pierwsze, jeżeli mówimy o takiej dużej dziedziczności inteligencji, to powinniśmy być w stanie wskazać przynajmniej kilka takich genów
być może nawet jeden gen wysokiej inteligencji, prawda? No nie, a raczej nawet zdecydowanie nie. Z badań wynika, i tego moglibyśmy się nawet spodziewać, biorąc pod uwagę, że jest to cecha tak bardzo złożona i tak niejednoznaczna do zdefiniowania, że za inteligencję odpowiada przynajmniej 500 genów, a nawet inaczej. Inteligencja jest konsekwencją oddziaływania między sobą co najmniej 500 genów i dodatkowo oddziaływania tych genów ze środowiskiem. Jest więc to sprawa bardzo, bardzo trudna do genetycznego opisu i tak naprawdę nawet najśmielsze szacunki nie mówią w przypadku żadnego pojedynczego genu o więcej niż 5% udziale właśnie w tych różnicach, jeżeli chodzi o iloraz inteligencji pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, czyli w tym wypadku akurat Homo sapiens, bo to dla nich się inteligencję mierzy. To po pierwsze. Po drugie, efekt Flynna zdaniem wielu badaczy wyhamowuje. To znaczy te różnice, o ile były liniowe, to stopniowo zbliżają się do jakiegoś, nie można powiedzieć równowagi, ale te różnice z roku na rok są i prawdopodobnie będą mniejsze. To oczywiście jest zdanie, podkreślam, wielu badaczy, ale nie wszystkich. Niemniej jest szansa na to, że nasze dzieci i wnukowie nie będą nas przerastali intelektualnie tak jak my przerastamy naszych rodziców i dziadków. A przynajmniej średnio tak będzie. I tak było. A średnia w wielu wypadkach jest fatalnym miernikiem rzeczywistości. Naprawdę, bo jeżeli do jadłodajni dla bezdomnych nagle wejdzie Bill Gates, to będziemy mogli mówić o bankiecie milionerów. Średnio. Ale o tym może innym razem. Do zobaczenia, do usłyszenia.